Na Krecie jest kilkanaście miejsc, których lokalizacji do tej pory nigdy nie ujawniłam, a miałam ku temu kilka powodów. Dziś natomiast zabiorę Was do jednej z moich sekretnych kryjówek. Do miejsca przepełnionego magią. Znajdujemy się w miejscu, które, moi drodzy, przez właściwie 9 lat z hakiem, od kiedy tutaj mieszkam, skrywałam przed światem. To jest jedno z tych miejsc, do których uciekam zawsze, kiedy jest mi źle, kiedy potrzebuję resetu, kiedy potrzebuję się odciąć. I to miejsce znajduje się naprawdę pośrodku niczego. Za mną góry, z drugiej strony morze. Ci bystrzy, którzy śledzą moje posty na Facebooku czy też na Instagramie, będą pewnie już kojarzyć te drzewa, które nas tutaj otaczają. Otóż tak jak wspomniałam wcześniej, to tutaj uciekam, moi drodzy. Tutaj, gdzie nie ma sygnału, gdzie nie ma internetu. Natomiast tutaj, w tym miejscu, 2 lata temu powstało bardzo szczególne, magiczne, dosłownie magiczne Airbnb z fantastycznymi hostami, którzy uciekli przed światem. Tak samo jak ja uciekam do tego miejsca, tak samo oni uciekli przed światem. Osiedlili się tutaj i stworzyli bazę noclegową, która jest po prostu czystą magią. Więc teraz nie tylko odsłaniam przed Wami moje właściwie najbardziej tajemnicze miejsce na Krecie, ale również najwspanialsze i najbardziej magiczne Airbnb na Krecie. Wiem, jestem tego pewna, że wielu z Was po tym filmie będzie chciało tutaj przyjechać, co tak naprawdę jest bardzo proste. Pokażę Wam, jak wygląda Airbnb, pokażę Wam okolice, co tutaj można zrobić z wolnym czasem. Przedstawię Wam hostów, którzy będą Was tutaj gościć w tym magicznym, odizolowanym miejscu. Także zabieram Was do magicznego autobusu. Większość magicznych baśni i historii rozpoczyna się od wersu "za górami, za lasami". Ta magiczna opowieść również rozpoczyna się za górami i za hektarami gajów oliwnych tuż przed romantyczną linią brzegową. Witajcie w magicznym autobusie, który możecie nie tylko wynająć, ale który zawiezie Was wprost do krainy wróżek. Dora i Jorgos kilka lat temu postanowili porzucić zwyczajne życie i przenieść się do tego cichego zakątka Krety, aby móc żyć i tworzyć w spokoju i w zgodzie z naturą. W tym cichym zakątku Krety na swojej posesji postawili również autobus, który w sezonie letnim wynajmują przyjezdnym z całego świata. Witajcie w magicznym autobusie. Zanim do niego wejdziemy, zanim wejdziemy na pokład, ściągamy buty, ponieważ po autobusie poruszamy się na bosaka albo w papciach, które przywozimy ze sobą. Także wchodzimy na pokład. Wyobraźcie sobie, jak cudownie śpi się w takim miejscu, kiedy przez frontową szybę zagląda na Was księżyc w towarzystwie milionów gwiazd. Zaraz po wejściu do autobusu znajduje się łóżko, dwuosobowe łóżko. Natomiast tutaj, kawałeczek dalej, znajduje się single bed, czyli dodatkowe łóżko dla na przykład dziecka albo trzeciej osoby, która podróżuje razem z Wami. Co najważniejsze, kochani, wszystkie okna, wszystkie w autobusie są pokryte siatką, która działa zapobiegawczo, aby do środka autobusu nie dostały się owady, a przede wszystkim komary. Z drugiej strony autobusu mamy kilka mebli, m.in. taką komódkę kuchenną, gdzie znajduje się apteczka poniżej. Za nią znajduje się zmiotka i łopatka oraz łapka na muchy. Tutaj natomiast, moi drodzy, znajduje się stolik i krzesełko, gaśnica, mały kosz na śmieci oraz lusterko. Natomiast tutaj to nie jest zwyczajne, piękne malowidło stworzone przez Dorę i Jorgosa, ponieważ, moi drodzy, to jest szafa. I w tej szafie znajdziecie różnej grubości kocyki, gdybyście na przykład przebywali tutaj w autobusie w chłodniejsze miesiące, więc na pewno nie zmarzniecie, oraz dodatkowe ręczniki. Wysokie osoby nie muszą się martwić, ja ze swoim 1,78 m mieszczę się tutaj spokojnie, a jest jeszcze
pomiędzy moją głową a dachem autobusu spora przerwa, także nie będziecie musieli się schylać. Natomiast pokażę Wam chyba największą niespodziankę, która znajduje się w tym autobusie, a mianowicie studio, które jest do autobusu przyłączone. Także będziemy się teraz przeciskać przez kolejne drzwi. Dora i Jorgos usunęli jedno okno, tak aby móc zrobić drzwiczki, a właściwie przejście do kolejnego bardzo magicznego pomieszczenia, które zaraz pokażę Wam z bliska. To, co znajduje się za mną, to tak naprawdę mała galeria sztuki. Mała galeria sztuki dzieł, które tworzą zarówno Jorgos, jak i Dora. Malowidła inspirowane wróżkami, dobrą energią, która znajduje się w tym miejscu, bo tak naprawdę o tą energię chodzi tutaj najbardziej, gdyż tą niesamowitą, wspaniałą energią to miejsce, w którym stoi magiczny autobus, jest przepełnione. Obrazy zawieszone w studiu przyłączonym do autobusu to dzieła Dory, która z wykształcenia jest nauczycielką malarstwa. Pod okiem Dory i Jorgosa goście autobusu mogą stworzyć swoje własne dzieła oraz mogą brać czynny udział w pozyskiwaniu naturalnych surowców, z których potem powstają personalizowane amulety, wisiorki, bransolety oraz inne biżuteryjne i dekoracyjne cudeńka. Między innymi lampki wróżek, których świetlisty efekt pokażę Wam po zachodzie słońca. Studio to ma również świetnie przygotowane miejsce do pracy oraz Wi-Fi. Nic więc dziwnego, że magiczny autobus przyciąga tak wielu artystów i pisarzy, skoro dzikie piękno okolicy wspomaga twórcze procesy. W tym studiu, gdzie znajdują się te wszystkie arcydzieła, znajduje się również jeszcze jedna kanapa, gdzie bezproblemowo może wyspać się jeszcze jedna osoba, także magiczny autobus może w sumie pomieścić aż 4 lokatorów. Na końcu autobusu znajduje się jeszcze jedna szafa zawierająca wszystkie niezbędne sprzęty kuchenne. A jeżeli chodzi o kuchnię, to jest ona umiejscowiona na zewnątrz. W skład kuchni wchodzi kuchenka gazowa, zlew oraz mała zabudowana lodówka. Na zewnątrz znajduje się również toaleta z natryskiem. Stoły, krzesła oraz inne elementy wyposażenia zostały wykonane z drewna, które Jorgos znalazł na wybrzeżu. Podobnie jak huśtawka zawieszona przed wejściem do autobusu, która również powstała z przedmiotów wyrzuconych na brzeg przez morze. Ciekawski świerszcz chyba chce bawić się ze mną w chowanego. Gdzie by się tu schować? Może pod stołem, który kiedyś dawno temu był schodkiem prowadzącym na pokład statku? Schowałam się na moment w domku Dory i Jorgosa, który znajduje się kilkanaście metrów powyżej autobusu. To tutaj Dora i Jorgos tworzą i mieszkają. Wybieram właśnie wisiorek, który zabiorę ze sobą do domu. Ciężko się zdecydować, bo wszystkie są piękne i wszystkie kryją w sobie magiczne przesłanie. Naszyjniki i amulety możecie zakupić w sklepie Etsy prowadzonym przez Dorę. Wspomniałam wcześniej o lampkach wróżek, które Dora nazywa również domkami wróżek. Tak oto prezentują się w nocy, kiedy magicznie oświetlają studio przyłączone do autobusu. Tuż przed zachodem słońca wybieram się na spacer wzdłuż wybrzeża, aby podziwiać w ciszy ten niebiański spektakl. I tak magicznie minęła noc w starym autobusie, a tuż o świcie obudziło mnie wschodzące słońce, którego poranną drogę można podziwiać przez przednią szybę autobusu, leżąc wygodnie w łóżku. Nigdy nie prowadziłam autobusu, a tym bardziej nie takiego magicznego, co też mogłam uczynić tutaj z perspektywy łóżka, a do tego z panoramicznym widokiem na morze.
Kalimera, dzień dobry. Rozpoczynamy dzień w magicznym autobusie. Nie byłabym sobą, gdybym na dzień dobry nie skorzystała z huśtawki. Ale o to właśnie chodzi w magicznym autobusie, aby rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko. Ciekawskie i żądne przygód. Mimo iż słońce schowało się za chmury, to nie omieszkam pokazać Wam jednej z moich ulubionych plaż w tej okolicy. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że pewnie wiele osób myśli sobie teraz, co za wariatka, gdzie ona w ogóle chodzi, co to jest za miejsce, które ona nam pokazuje. Natomiast to nie jest miejsce dla każdego, słuchajcie. To jest miejsce dla osób, które naprawdę szukają wyciszenia, kontaktu z naturą. Obce są im sesje relaksacyjne na leżakach w resortach turystycznych. Natomiast ktoś, kto tutaj przyjedzie, nie znając terenu, będzie pewnie sobie myślał, że tutaj nie ma miejsca na plażowanie ze względu na to, że linia brzegowa wygląda tak, jak widzicie za mną. Czyli jest pokryta dość no, takimi ostrymi, stromymi, wystającymi skałami. Ale to nieprawda. Żeby tutaj poplażować, trzeba kawałeczek przejść, około 800 metrów, aby skorzystać z bardzo pięknej plaży. I tam właśnie Was zabieram. Kiedy dojdziecie do zbocza, zobaczycie ogrodzenie, które wygląda tak, jakby nie można było przejść dalej, ale bramkę można odpiąć. Ogrodzenie można rozłączyć, tak że możemy przez nie przejść. I tak też zrobimy, aby kontynuować naszą wędrówkę. Nie, to nie plaża, na którą Was zabieram. Przed nami jeszcze około 50 metrów do przejścia i jeden wierzchołek do przeskoczenia. Oto i ona, plaża Wlichada, piękna i zawsze pusta. A to wierzchołek, z którego trzeba zeskoczyć, aby się na nią dostać. Ktoś się odważy? Ten fragment północnego wybrzeża Krety jest usłany takimi zatoczkami. Podczas Waszego pobytu w magicznym autobusie Dora pokaże i doprowadzi Was do każdej z nich. Przyrzekam, że do całej reszty ukrytych zatok i plaż prowadzą łatwiejsze drogi. Ten region Krety ma do zaoferowania nie tylko plaże. Te piękne, dzikie tereny, które nas otaczają, to nie tylko piękna linia brzegowa z ciężko dostępnymi plażami, tak jak plaża Wlichada, którą pokazałam Wam przed chwilą, ale również wąwóz maliaris, czyli w wolnym tłumaczeniu wąwóz pośpieszny lub też wąwóz pośpiechu. Natomiast taki pośpieszny wcale nie jest, ponieważ trzeba około 4-5 godzin, aby go przejść. Dzisiaj Was tam nie zabiorę, ze względu na to, że mamy przedziwną pogodę, słuchajcie, i przed chwilą zaczęło kropić. Także nie chcę, żeby nas dopadł jakiś deszcz, a widzę, że od strony morza zbliżają się chmury, natomiast do tego pośpiesznego wąwozu jeszcze wrócimy. Chcę uspokoić osoby, które nie posiadają auta terenowego. Możecie tutaj przyjechać normalnym samochodem. Mimo to, że droga jest stroma i prowadzi tam przez górę, to droga jest asfaltowa, także możecie przyjechać normalnie zwykłym samochodem. Ostatni jedynie kawałek tej drogi, fragment tej drogi, który prowadzi zaraz centralnie do autobusu, jest, no powiedzmy, taką drogą szutrową, dirt road, natomiast to jest dosłownie, wiem, 80-100 metrów do przejechania, także każdy samochód sobie tutaj poradzi. Jeżeli chodzi o inne atrakcje, które znajdują się tutaj w okolicy, to przede wszystkim polecam Wam któregoś dnia, jeżeli przyjedziecie tutaj właśnie do magicznego autobusu, wybrać się między innymi do Cave in Milatos, czyli do jaskini w Milatos, o której już Wam opowiadałam na vlogu z Milatos. Podlinkuję go gdzieś tutaj, żeby się znalazł, żebyście znali historię tej jaskini, smutną, wręcz tragiczną bym rzekła, natomiast ta jaskinia jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo warto na pewno ją zobaczyć.
Tereny, pośród których stoi magiczny autobus, to miejsca stworzone do kontemplacji, medytacji, jogi, do snorklingu, wędkowania, do łazikowania i trekkingu. Dosłownie kilkadziesiąt kroków od autobusu znajduje się najmniejsza plaża, jaką widziałam na Krecie. Zejście do morza jest dość płytkie, dlatego możecie spokojnie zażywać tutaj morskich kąpieli. Pamiętajcie również, że magiczny autobus znajduje się z dala od cywilizacji. Nie ma tutaj sklepów ani tawern. Przed przyjazdem do autobusu musicie zaopatrzyć się w produkty spożywcze oraz zapasy wody pitnej. Najbliższe sklepy i tawerny znajdują się w wiosce Milatos, do której dojedziecie samochodem w 20 minut. Jak pewnie zdążyliście już zauważyć, magicznym autobusem dosłownie uciekniecie od cywilizacji. Wszystkie informacje dotyczące rezerwacji magicznego autobusu znajdują się w opisie pod tym filmem. Dziękuję za wsparcie patronom oraz osobom wspierającym kanał przez opcję Join. Subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, jeżeli film Ci się spodobał. Do usłyszenia w kolejnym vlogu. Pa!